W module Komunikacja i rozrywka znajdują się różne możliwości skomunikowania się pacjenta z urządzeniem i z otoczeniem. Zaczynamy od piktogramów, które stanowią tak naprawdę komunikację obrazkową i mamy tutaj przykładowe, wgrane już piktogramy, symbole, które można wykorzystać do komunikacji. Dla przykładu, proszę sobie wybrać. Jestem szczęśliwy. I te piktogramy również możemy sobie edytować, tak? Zaczynając na przykład od zmiany układu, czyli tego, żeby była inna liczba piktogramów, symboli wyświetlonych na ekranie, jak również jest możliwość zmiany czy to treści, czy tych tutaj obrazków. Dla przykładu teraz widzimy, że pracujemy z panią, tak, to na przykład możemy sobie zmienić ten tekst, jestem szczęśliwa i będziemy czytać tekst, który jest wyświetlany. Będzie on już czytany przez syntezator i tutaj jest możliwość wymiany obrazka na jakiś inny, ale ten, który jest obecnie, jest w porządku, także nie będziemy tutaj tego wymieniać. I proszę zaznaczyć. Jestem szczęśliwa. Dobrze, to są piktogramy. Można wgrywać do piktogramów również swoje inne symbole z systemów komunikacji obrazkowej, które są wykorzystywane przez Państwa na przykład w szkole czy w innych kontekstach. Komunikacja tekstowa. Tutaj mamy komunikację, która bazuje na treści tekstowej, to znaczy zakładamy zachowaną umiejętność czytania naszych pacjentów, naszych podopiecznych. I ta komunikacja jest podzielona na najważniejsze kategorie, które w oparciu o przeprowadzone przez nas badania zostały zdefiniowane. Chcę zjeść coś słodkiego. Bardzo dobrze. I teraz też proszę zobaczyć, że istnieje możliwość zmiany na przykład tego układu i wielkości liter, które tutaj wyświetlamy, prawda? Zmieńmy sobie wielkość czcionki, na przykład na 70. Zmieńmy kolor tła na przykład na żółty, żeby było widać znaczącą różnicę. Kolor ramki na przykład na czerwoną i zastosuj styl do wszystkich. Zamykamy. O, proszę zobaczyć, mamy teraz całkiem duże treści i oczywiście, żeby nam się wszystko zmieściło, zmieniamy rozmiar planszy, czyli układ tych przycisków. Tak, i proszę zobaczyć. Tęsknię za dziećmi. I kolejne komunikaty, które się nie zmieściły na tej planszy, pojawiają się na kolejnych planszach. Wirtualne klawiatury z założenia służą do komunikacji takiej nieskrępowanej, tak, dla naszych użytkowników. Dla osób, które mają deficyty wzrokowe i nie są w stanie posługiwać się normalną klawiaturą, możemy wykorzystać klawiaturę modułową, w której wybór literki odbywa się w 2 krokach. Prawda? I teraz proszę napisać witam. Widać, że teraz te przyciski są bardzo duże i nawet jeżeli pacjent nie jest w stanie się skalibrować na większą liczbę punktów kalibracyjnych i dodatkowo ma jeszcze deficyty wzrokowe, to mimo wszystko może pisać, może wyrażać siebie stosując pisownię literka po literce. I przeczytaj. Witam. Świetnie. I możemy wrócić teraz do menu, zobaczyć jak wygląda klawiatura taka standardowa, klawiatura komputerowa. A tutaj rekomendujemy, proszę Państwa, zastosowanie kalibracji na 5 punktów, dlatego że klawiatura taka zwykła komputerowa posiada bardzo dużo już niewielkich elementów. Te przyciski są stosunkowo niewielkie i wymagają jednocześnie też dużej dokładności działania systemu eye trackingowego. Że przejdźmy przez tą klawiaturę, przez tą kalibrację, żeby też to zademonstrować. Patrzymy na czerwoną kropkę w trakcie wyświetlania i jednocześnie
obserwujemy zawsze oczy naszego pacjenta, abyśmy mieli stuprocentową pewność, że rzeczywiście pacjent wodzi wzrokiem za punktami kalibracyjnymi. Dobrze, i napiszemy znowu to samo słowo. Widać, że ten proces jest już zdecydowanie szybszy, no niemniej jednak wymaga już większych umiejętności wzrokowych i większej dokładności działania systemu. Jest tutaj również kategoria ból i inne problemy, która pozwala w sposób szybki skomunikować się z pacjentem, jeśli chodzi o jego dolegliwości bólowe czy inne problemy. Mamy tutaj skalę samopoczucia. Jak się czujesz? 8. Skalę bólu, którą możemy przełączać także na skalę obrazkową. 4. Wskazywanie bólu, czyli miejsca, gdzie jest ognisko danej dolegliwości, prawda? Czyli boli tutaj prawa ręka Kilka miejsc. i boli kilka miejsc, tak? Dobrze, to proszę zaznaczyć jeszcze inne miejsca, które Panią bolą. Świetnie. I w ten sposób widać są za pomocą wzroku wskazywane ogniska bólu. Jeżeli potrzebujemy bardziej precyzyjnej informacji, jeszcze bardziej precyzyjnej informacji o tym, jakie jest, gdzie jest miejsce, gdzie jest zlokalizowany dany objaw, Gardło. możemy sobie wybrać też tutaj Gardło. inną sekcję lokalizacja objawu. Ręka. Świetnie. I tutaj też oczywiście możliwość zmiany tego układu na taki większy. Zęby. Dobrze, inne problemy to w sytuacji, kiedy poza bólem jeszcze są inne dolegliwości, ale tu już opieramy się na przekazie takim słownym, tekstowym. W każdym momencie w module komunikacji pacjent ma możliwość wybrania alarmu. Zademonstrujmy. To jest przywołanie osoby, która znajduje się w pobliżu, aby po prostu w możliwie najbliższym czasie pojawiła się przy pacjencie. W module rozrywka mamy quiz, czytnik tekstów i obrazków i odtwarzacz muzyki. Co to jest poncho? Quiz ma ten sam układ Wybrano nieprawidłową odpowiedź. wszędzie. Jest jedno pytanie i 3 odpowiedzi do Dwa wyboru. najsłynniejsze angielskie uniwersytety to. W przypadku zaznaczenia złej odpowiedzi Dwa najsłynniejsze dostajemy angielskie informację o tym, uniwersytety to. Udzielono nieprawidłowej odpowiedzi. jaka odpowiedź jest prawidłowa. To pozwala pacjentowi także się uczyć i poznawać Jakiej narodowości był Salvador Dali? nową wiedzę. Czytnik tekstów i obrazków. Tak, tutaj dla przykładu możemy sobie zobaczyć PDF-a z wygenerowanymi wcześniej wynikami na pendrive'a, jak on wygląda. I tutaj pacjent też sterując w górę, w dół, może sobie przeglądać danego PDF-a. Dobrze, mamy także możliwość przeglądania zdjęć. Wybierzmy zdjęcia. Dobrze, którekolwiek. I możemy wybrać pokaz slajdów. To są oczywiście zdjęcia z pendrive'a, które są wgrane na nośniku danych podpiętym do urządzenia i te zdjęcia pacjent może sobie samodzielnie przełączać albo może włączyć sobie pokaz slajdów i zapoznać się po prostu ze zdjęciami, które mu chcemy zaprezentować. Tak? Odtwarzacz muzyki. To jest bardzo prosty odtwarzacz, który pozwala odtwarzać po prostu pliki dźwiękowe. Tak, dla przykładu tutaj wybieramy sobie z pendrive'a muzykę, która jest wgrana i teraz proszę bardzo, pacjent może sobie po prostu odsłuchiwać dany utwór, wykonując głośniej, ciszej. Także może wykonywać inne czynności w module komunikacji, kiedy muzyka jest włączona, prawda? Włączmy na chwilę jeszcze muzyczkę. Dobrze, wyjdźmy.
I tutaj można dla przykładu czytać sobie książkę czy oglądać zdjęcia.